Cześć, to ja Alan z kanału Podróże w Nieznane. Nie no dobra, żartuję, to jestem ja. Filmem rozpocząć nagrywanie i tworzenie mojego pamiętnika, które będę wspominać do końca życia. I zawsze na każdym kolejnym filmie i tym będę wam prezentować ogólnie film złożony w dwóch formatach. Z racji tego, że robię również zdjęcia, będzie film składa się ze zdjęć i z krótkich filmików. I dziś pod lupę będziemy sobie wybrali Estonię, czyli kraj kontrastu. Teraz będzie przejazd na lotnisko i zapraszam do oglądania. Witamy w Tallinie. W tym momencie przedstawiam krótką historię na temat miasta. Historia miasta Tallin jest bardzo ciekawa. Wszystko zaczyna się od roku 1219, kiedy duński król wygrał tam bitwę. Podobno spadła mu z nieba flaga, dlatego ją wygrał. I stąd wzięła się nazwa miasta Tallin, czyli duńskie miasto. Już takie rękodzieło. No Irlandy. Blackstar. Chyba. O! To coś morskiego i lotniczego. Kurde. Patrzcie na to. Nie jest taka w sumie zimno. Pokaż. Hello. Siema. Jak tam? Jest, piszę Werkę, Minek. I takim otóż sposobem. Wow.
Znajdujemy Jerozol, sweterek fajny, ja mam podobny, ale nie jest to samo. O, wiem się na rynku. Tak, więc ocenimy rynek. Ja no bardzo ładny. Olde Estoń. Przejdziemy się tutaj wokół. No ale każdy ten budynek zła. Teraz chciałbym wam opowiedzieć o niezwykle ciekawym miejscu, jakim jest Balti Jama Turk. To absolutny hit na mapie Tallinna. To miejsce jest oczywiście pokazane na vlogu. To wielki, odnowiony rynek zaraz przy stacji kolejowej Balti Jama, o podobnej nazwie, który z zewnątrz wygląda jak ogromna przeszklona hala, ale w środku tętni życiem i łączy dwa zupełnie różne światy. Na parterze znajdziecie niesamowitą strefę ze street foodem. Można tam zjeść potrawy w zasadzie z całego świata, wypić piwo, kawę, herbatę, co chcecie. Kupić świeże owoce, ryby, lokalne przysmaki, sery. Z kolei na piętrze czeka was raj dla podróżników i poszukiwaczy właśnie rzeczy w stylu vintage, antyków, rzeczy typowo z Estonii. Sprzedają tam różne stare gadżety typu aparaty, radzieckie medale i inne rzeczy, które myślę, że mogłyby wam się spodobać. Jest to świetne miejsce na zakupy, na szybki obiad i na poszwędanie się i na zabicie czasu. Przechodząc dalej, wyobraźcie sobie, że miasto Tallinn było w średniowieczu bardzo bogate. Leżało na bardzo ważnym szlaku handlowym. Do tego miało port, codziennie przypływały tam wielkie drewniane statki i przywoziły z zachodniej Europy sól i bardzo drogie materiały i zabiera futra i wosk. Ulice były pełne życia, głośne i bardzo ciasne. Na każdym kroku było słychać kupców, mówili w najróżniejszych językach. W powietrzu nosił się zapach ryb, palonego drewna i egzotycznych przypraw. Zamiast samochodów po Tallinie jeździły konie. Przejdźmy teraz do XVII wieku. Był to czas wielkich wojen, a Tallinn akurat był w rękach Szwedów. Wokół niego trwały wojny między Szwecją, Polską a Rosją, a miasto musiało się bronić. Stare średniowieczne wieże to za mało na nowe potężne armaty. Wówczas wokół Tallinna powstały gigantyczne ziemne bastiony. Miasto zamienia się w jedną z najsilniejszych twierdz w tej części świata. Dla zwykłych ludzi to był bardzo trudny czas. Ulice są pełne uzbrojonych żołnierzy, mieszkańcy muszą płacić ogromne podatki, żeby utrzymać armię. Pod koniec wieku robi się jeszcze gorzej, do miasta puka wielki głód, a zaraz potem śmiertelna choroba. A teraz przenosimy się do roku 1710, w którym Szwedzi przegrywają, a Tallinn zostaje przekazany Imperium Rosyjskiemu. I przez kolejne 200 lat rządzi tam władza rosyjska, miasto bardzo się zmieniło. Tallinn staje się potężnym portem wojskowym, powstają nowe fabryki, budowana jest kolej, miasto błyskawicznie rośnie. Pod koniec XIX wieku Rosjanie chcą jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność. Na najważniejszym wzgórzu w Tallinie budują gigantyczną prawosławną cerkiew z cebulastymi kopułami, czyli świątynię, sobór świętego Aleksandra Newskiego. Ten długi rosyjski rozdział kończy się dopiero podczas I wojny światowej, gdzie w 1918 roku Estonia mówi dość i po raz pierwszy ogłasza się wolnym, niepodległym krajem, co nie trwa długo.
Po II wojnie światowej Tallin znowu na rzecz Związku Radzieckiego traci wolność i zostaje odcięty od zachodniego świata. Jest to znowu szary i trudny czas. Wokół miasta rosną wielkie betonowe osiedla, wszędzie czuć oddech sowieckiej władzy. Pokazuje to miasto Paldiski, gdzie się wybrałem, ale Estończycy nigdy się nie poddali. Pod koniec lat 80. zaczęli wychodzić na ulicę, masowo śpiewać zakazane pieśni narodowe. Nazywamy to śpiewającą rewolucją. I zamiast walczyć na karabiny, ani jednego wystrzału, dosłownie wyśpiewali sobie niepodległość. W 1991 roku Tallin znowu stał się stolicą wolnej Estonii. I moim zdaniem Tallin w dzisiejszych czasach jest to bardzo nowoczesne miasto z taką nutą kontrastu, ponieważ po jednej stronie miasta wznoszą się gigantyczne wieżowce, a po drugiej stronie mamy średniowieczny gród. Jest to świetne miasto, jeśli chodzi o wycieczki, zwiedzanie, takie kilkudniowe i naprawdę polecam się tam wybrać w wolnym czasie. Również podczas tej wycieczki wybrałem się do miasta Paldiski, gdzie znajdują się piękne, wysokie klify, jedne z najpiękniejszych w Estonii, latarnia morska, ale to miasto skrywa pełną tajemnicę. Zostało wybudowane w 1718 roku, kiedy car Piotr Wielki widzi tutaj te wysokie klify i zdecydował się na zbudowanie wielkiej twierdzy. Nazywa to miejsce portem bałtyckim, a wypowiadane to przez Estończyków brzmi w dzisiejszych czasach Paldiski. Prawdziwy mrok zapada tutaj jednak w czasach zimnej wojny. Związek Radziecki postanawia ogrodzić miasto drutem kolczastym i wykreślić je mapy. Paldiski staje się ściśle tajną bazą. Dlaczego? Bo tu na suchym lądzie Sowieci zbudowali 2 reaktory nuklearne. Mieli tam również bazę okrętów podwodnych i nikt nie miał prawa tam wjechać. Po komunie wojsko wyjechało stamtąd w 1994 roku. Reaktory zabetonowano, a miasto nagle opustoszało. Dzisiaj Paldiski to miejsce pełne skrajności. Z jednej strony macie przepiękną naturę, latarnię morską, klify, a z drugiej strony czujecie prawdziwą komunę niczym naddniestrzański Tiraspol. Szare bloki z wielkiej płyty, wojskowe ruiny i wszystko wygląda, jakbyście się przenieśli do jakiejś postapokaliptycznej bazy wojskowej. No. Miasto wygląda jakże opustoszale i tak
Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Chętnie posłucham od Was jakichś tipów i jakichś opinii, co bym mógł poprawić w filmach. I niebawem się widzimy podczas kolejnej podróży. Cześć, na razie.